Dawno nie mieliśmy na PlayStation gry strategicznej. Ostatnią była chyba A4 Revolution. Taki fajny zestawik sobie sprawiłem. Z oryginalną myszką, kartą pamięci. A teraz zajmiemy się budowaniem nie miast, a parków rozrywki. Kto za młodego nie chodzi do wesołych miasteczek? No kto? Moimi najlepszymi miejscami były samochodziki, karuzele, też szybkie lub ekstremalne. Czasami też miejsca strachów, ale musiały być naprawdę straszne. Pamiętam, jak raz byłem mały, gdzieś tam 12, 10 lat, nie pamiętam. Byłem na takim parku rozrywki, była sala strachów. No i ja tutaj byłem z wujkiem wtedy. Ja mówię, dobra wujek, ja pójdę sam, kup mi tylko bilet, pójdę się postraszę, bo lubię się bać, nie? Tak, i jak wszedłem, nie wiem co się ze mną stało, ale naprawdę bałem się tam wejść i sobie mówię, kurde, no nie pójdę, no nie pokażę, że jestem jakaś pipa, nie? No to wszedłem do środka za winkiel, no i po tam 5 minutach wyszedłem, nie? I tam udawałem, że o Jezus Maria, jakie straszne, straszne. Tylko że młody Kudi nie domyślił się i nie pomyślał o tym, że wyjście z sali było parę metrów dalej. No, a wujek się na szczęście kapnął i ciągnął temat, czy byłem. Mówię, nie, no nie byłem, bo się za mocno bałem i w ogóle. Na szczęście koleś w parku był spoko i pozwolił mi pójść z wujkiem. Taki ja byłem kozak. No. Ale wracając do gry. Wracając do tematu wesołego miasteczka. Theme Park, o którym dzisiaj opowiem, jest właśnie taką strategią ekonomiczną, w której wcielamy się w zarządcę, właściciela takiego wesołego miasteczka. Dzięki pracy wytwórni Bullfrog i wydawcy Electronic Arts od 15 października 1995 możemy wypróbować nasze umiejętności zarządcze. Pierwsze, co się nam rzuca w oczy, to rysunkowa grafika 2D w rzucie izometrycznym. Świat jest bardzo kolorowy i prosty w budowie. Dostajemy zielony, ogromny teren, na którym mamy zbudować nasze miasteczko. Zaczynamy przygodę w Europie, a z czasem przeniesiemy się na inne kontynenty i do innych miast. Wszystko zależy od naszych funduszy, których oczywiście nie mamy za wiele. Możemy jeszcze ustawić realizm działania, zwykłe wolne budowanie, czy może bardziej symulacyjne. Możemy ustawić poziom trudności, jak i to, czy do naszego parku będą przychodzić wandale, czy nawet konkurencja, która będzie próbowała w jakimś stopniu wpłynąć na płynność działania naszego imperium. System gry może nie jest tak bardzo skomplikowany jak przy A4, ale mamy bardzo podobny schemat. Cały system gry opiera się na poziomie zachwytu odwiedzającej nasz park gawiedzi. Budujemy system ścieżek i kolejek, stawiamy różnego rodzaju miejsca, gdzie może ludność się wyszaleć. Mamy karuzele, domki na drzewach, świat strachów, zjeżdżalnie, diabelskie młyny czy kolejki górskie. Na szczęście nie wszystko jest odblokowane na początku. Zaczynamy od bardzo ograniczonych zabaw. Mamy 4 pola rozrywki, kawiarnie i lodziarnie. Więc musimy się zabezpieczyć kilkoma tymi samymi rodzajami zabaw. Żeby tego było mało, im bardziej jakieś urządzenie jest eksploatowane, tym jest duże prawdopodobieństwo, że się ono zepsuje. Wtedy trzeba zatrudnić woźnego. Ale nie tylko o sprzęt mamy tutaj dbać, ale też o klientów, którzy swoje emocje przedstawiają chmurkami nad ich głowami. Coś jak później mieliśmy w Simsach, czy jeszcze wcześniej w Team Hospital. Jak widać, nie tylko Ubisoft wałkuje od lat te same techniki. Gdy są głodni, pojawia się hamburger. Jakie to amerykańskie. Gdy są zdenerwowani, nad ich głowami pojawiają się burzowe chmury. Picie oznacza oczywiście pragnienie i reszta znaczków też bardzo jasno mówi, czego klient chce. Najtrudniejsze jest to, że my na początku nie możemy postawić żadnej jadłodalni, ani nic do picia poza kawiarnią, co przyczynia się do niezadowolenia ludzi. Z czasem trzeba zatrudnić gości przebranych za zwierzęta, żeby poprawiać humor klientów, albo sprzątacza, żeby zbierał śmieci po brudasach. Czasami nawet musimy przeprowadzić rozmowę z naszym pracownikiem, gdyż myśli on, że za mało zarabia i chce podwyżki. Wszystko to wpływa na nasze zarobki, które możemy sobie wyraźnie wyświetlić. Możemy również zwiększyć koszty biletów lub zmienić inne finansowe wskaźniki. I jest też system znany z A4, czyli giełda, na której handlowane są akcje naszego parku. Obawiałem się na początku, że nie ogarnę tej gry przez rozbudowany system, ale dzięki objaśnieniom w książce dało radę nie splajtować tak szybko. Niestety tutorial w grze jest tak beznadziejny, że możecie go sobie wyłączyć na początku. Normalnie tutorial powinien wytłumaczyć co, jak i z czym się je tę grę. Tutaj niestety nie, bo gość, który przedstawia nam co mamy robić, mówi coś w stylu ceny biletów są za niskie, zwiększ je. Tylko gdzie, jak i w ogóle.
Parę miesięcy w grze minęło, zanim znalazłem tę opcję. To tak jak dla mnie mojej działalności ktoś w komentarzach napisał: jeżeli chcesz wybić się na YouTube, to kręć ciekawsze filmy. Pomocne to jak odżywka do włosów dla łysego. Tak więc przed rozpoczęciem gry polecam zapoznanie się z instrukcją. Ale i tak wszystko wyjdzie w praniu. Bo jak wiadomo, praktyka czyni mistrza. Jeżeli nie wyjdzie za 50, to na pewno wyjdzie za 51. Wiecie co? Jak się tak teraz zastanowić, to chyba już wszystko. Niby mało, ale i tak bardzo treściwie. Możemy dbać w grze praktycznie o wszystko. Dodatkowo pilnować naszego budżetu z uwzględnieniem giełdy. Musimy budować z rozwagą. Patrzeć, gdzie są najdłuższe kolejki. Wtedy wiemy, że musimy kupić kolejny taki placyk. Musimy zapewnić miejsce, gdzie ludzie mogą wcisnąć jedzenie i nawet miejsce, gdzie później mogą pozostałości po nim wycisnąć. Czyli wiecie, wycisnąć. Usiąść na tronie, odwiedzić świątynię dumania, zrzucić balast, wypędzić siły nieczyste, wypędzić demona, odprawić egzorcyzm, ukręcić batona, ulepić Grzesia, uwić Ptysia, uwolnić orkę, rzeźbić w brązie, postawić Titanika, zwodować ubota, włączyć dwójkę. Jak już mówiłem, zadbano o wszystko w tej grze. Nawet dano akcent w 3D. Można na przykład opętać jednego z klientów i rozglądnąć się po okolicy. Widzimy wtedy płaski teren z bardzo prosto wymodelowanymi obiektami zabaw. W bardzo mglisty dzień. Niestety nie widzimy nic poza dużymi obiektami. Wszyscy ludzie, ogrodzenia, rośliny znikają i możemy tylko podziwiać pusty, opuszczony, kanciasty plac zabaw. Nawet sprawiłem sobie myszkę do PlayStation 1 z myślą, że sobie ją przetestuję w tej grze. Niestety okazało się, że jest to niemożliwe, ponieważ owej mychy ona nie obsługuje. A miało być tak pięknie. No nic, pewnie przy kolejnej grze sobie sprawdzę. Podsumowując całość produkcji, to nie jest ona zła, na jaką wygląda. Gra się bardzo przyjemnie, a budowanie wesołego miasteczka jest wesołe. Jest dużo urządzeń, które możemy stawiać, a sam system ekonomiczny również daje radę. Tylko trzeba trochę nad nią posiedzieć, ponieważ za pierwszym razem nie uda nam się ogarnąć tematu. Gra się praktycznie nie kończy. Gdy zawładniemy Wielką Brytanią, pamiętajcie, że mamy jeszcze inne miasta, w innych krajach i kontynentach. Tak więc powodzenia! Jedyne, do czego mogę się przyczepić, to mało wskazówek dla początkujących, ale tak kiedyś było. Oraz ten zbędny element 3D. No i oczywiście brak możliwości użycia myszki. Dla ludzi, którzy lubią gry strategiczne z ekonomicznym aspektem, tę grę naprawdę polecam. Ona dostaje ode mnie ocenę dobrą, nawet z aspiracją na grę legendarną. Ale jednak nie dostanie jej, ale dostanie za to znaczek Kudi poleca. No i dobra. Koniec. Jezu. To jest właśnie dziwne, bo czasami jest tak, że ja nawet nie mam, jakoś tak gram i gra jest dobra, dopracowana, nie ma jakichś takich błędów poważnych i tak naprawdę nie ma się do czegoś do niej przyczepić poważnego. Ale mimo wszystko jakoś powiedzieć, że to jest gra idealna, jakoś mi nie przechodzi przez myśl, żeby to powiedzieć, że to jest gra idealna, czy tam legendarna. Nie wiem, tak samo jak w Mortal Kombat, nie wiem, to samo, że giera fajna, super ekstra, ale niestety jakoś powiedzieć, że to jest gra dobra, jakoś nie za bardzo. No, jakby wcześniej wpadł na pomysł, żeby robić jakieś takie Kudi poleca czy coś, no to jest zawsze takie jakby lekka ocena wyżej, takie 0,5% w górę, takie 4,5 albo dobry plus, dobry minus. No. Ale co? Trzeba się wziąć do roboty. Dobra, więc nara.